Obawy o banki rosną. Czy sytuacja jest coraz gorsza? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Obawy o banki rosną. Czy sytuacja jest coraz gorsza? Zaczynamy fascynującą końcówkę tego tygodnia, gdy poznamy dane z rynku pracy, gdy poznamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych dzisiaj wieczorem, gdy poznamy decyzję ECB w sprawie stóp procentowych jutro, gdy poznamy generalny, najważniejszy raport z rynku pracy w piątek, więc to, co się wkrótce wydarzy, będzie miało bardzo mocny wpływ na wszystkie klasy aktywów, może determinować wydarzenia w końcówce tego miesiąca i w ogóle w kolejnych tygodniach, dlatego też bądźmy wyczuleni na to, co się wydarzy. Dzisiaj o godzinie 14:15 startujemy z danymi dotyczącymi sytuacji w sektorze prywatnym w Stanach Zjednoczonych, ale pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje, że sytuacja z miesiąca na miesiąc staje się coraz gorsza, coraz więcej czynników sygnalizuje nam recesję w amerykańskiej gospodarce, więc te dane, które dzisiaj poznamy, mają za zadanie potwierdzić albo zaprzeczyć tezie o tym, że amerykańska gospodarka także w sektorze prywatnym, także w sektorze zatrudnienia jest już w recesji, bądź też jest na granicy recesyjnej. No i na to będziemy skupiać swoją uwagę, chociaż mediana prognoz co do wskaźnika ADP to jest 148 tysięcy, odchylenie standardowe wynosi około 30 tysięcy, no jak widzimy najniższa prognoza to jest około 52 tysiące, więc rozstrzał jest dość duży, może być trudno o zaskoczenie, natomiast myślę, że każdy odczyt o wartości ujemnej będzie niezwykle negatywnie odebrany i będzie zachętą do tego, żeby to rynki finansowe zaczęły dyskontować. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja. Jeżeli chodzi o Fed, to będzie specjalny materiał poświęcony Fedowi dzisiaj po południu, ale jeszcze pamiętamy, że przed Fedem o godzinie 16 mamy wskaźnik ISM dla sektora usługowego, więc te dane także będą miały znaczenie, zwłaszcza, że niektórzy sygnalizują nam, że ten odczyt może być poniżej 50 punktów, najniższa prognoza 49,8. Dlatego też myślę, że rośnie znaczenie i że te dane będą dla nas zaskakująco niedobre. Kolejna ciekawa informacja płynie już teraz z rynku. Tytuł tego wpisu mówi o sektorze bankowym, że sytuacja może być coraz gorsza. No i zobaczmy, co się wczoraj wydarzyło. Wskaźnik pokazujący, jakie są obawy o sytuację bankową, jest na poziomach najwyższych od połowy marca i bardzo dynamicznie wczoraj ruszył w górę, czyli oznacza to, że obawy o banki rosną i że sytuacja jest coraz gorsza i prawdopodobnie ten temat jeszcze nie jest całkowicie uwzględniony przez rynek, a dzisiaj Fed będzie miał za zadanie nam odpowiedzieć na pytanie, czy i Fed zaczął się obawiać o sytuację bankową, czy pozwoli to na pretekst do tego, żeby już więcej nie podnosić stóp procentowych, ale o tym będzie więcej w popołudniowym komentarzu. Natomiast wygląd tego wskaźnika i jego dynamika na samym początku nowego miesiąca pokazuje, że strach o sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych znów się urodził i że sytuacja wygląda na to, że jest znowu coraz gorsza. A indeksy giełdowe wczoraj wykorzystały to do spadków. Mieliśmy do czynienia z wyraźnym już odbiciem znowu od poziomu 4200 punktów. Co prawda w końcówce dnia nie było wyprzedaży, a moim zdaniem taka wyprzedaż jest konieczna, żebyśmy bardziej realnie myśleli o jakiejś większej tendencji spadkowej. Dlatego też może dzisiaj rynek się spokojnie konsolidować do Fedu. Natomiast takie też zachowanie daje nadzieję, że inne giełdy papierów wartościowych na całym świecie będą utrzymywały co najmniej te poziomy do tych danych, o których mówiłem na samym początku tego wpisu. Jednak rzut oka na zachowanie giełd w Azji, w tym wypadku na Hongkong, pokazuje, że ten optymizm raczej może być taki na wyrost, a rynek ma ochotę jednak na spadki. Zobaczymy, czy indeks DAX poradzi sobie z ostatnimi minimami. W ostatnich dniach
zostało tak jakby uklepywane wsparcie w rejonie 15 800 punktów i ich pokonanie byłoby już ewidentnym sygnałem, że rynek ma ochotę na złamanie mocniejszego wsparcia w rejonie 15 700 punktów. A jakie są oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych? Widzimy tutaj to, co się dzieje. Rynek już nie przewiduje żadnej podwyżki stóp procentowych, natomiast widzi co najmniej jedną obniżkę stóp procentowych do końca tego roku. Ja osobiście spodziewam się, że nie będzie już więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, no ale oczywiście wszystko może się zmienić. Na chwilę obecną warte odnotowania jest to, że z radarów zniknęła nawet czerwcowa podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. A jak to jest dla strefy euro, tutaj także zmniejszyły się oczekiwania co do podwyżek stóp procentowych. Już w rynku nie ma 3 podwyżek, ale są 2 podwyżki, z tego ma być jutro jedna o 25 punktów bazowych, a do końca letnich wakacji jeszcze jedna, no z dużą szansą, z 50% szansą, że będzie 3 podwyżka stóp procentowych. Zobaczymy, jak to będzie. Ten wykres, do tych 2 wykresów będziemy dzisiaj jeszcze wracać, jutro będziemy wracać, w piątek będziemy wracać. On będzie niezwykle nam istotny i pomocny, żeby zrozumieć różne procesy, które się dzieją na rynku. Wczoraj na tej fali, która wystąpiła na rynku kapitałowym, doszło do umocnienia amerykańskich obligacji, czyli znowu testujemy wsparcia, oddalamy się od średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, co widać na wykresie, ale także ta zmiana, czyli wyparowanie ostatniej podwyżki stóp procentowych moim zdaniem osłabiło amerykańskiego dolara i dlatego jesteśmy znowu nad poziomem 1,10. Teoretycznie to powinno sprzyjać popytowi na ryzyko, ale oczywiście także jest sygnałem, że jakoś nie ma ochoty na większe kupowanie amerykańskiego dolara przed Fedem, a to moim zdaniem jest zła wróżba dla amerykańskiej waluty, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że pod koniec piątku, kiedy już będą za nami wszystkie decyzje, wszystkie dane makro, będziemy wyżej niż jest to teraz, a to otworzy oczywiście przestrzeń do tego, żeby inne klasy aktywów na to zareagowały. Nie udało się także pokonać oporu na parze dolar do jena, co widać ładnie na wykresie. Ostatnie maksima tworzą teraz coraz mocniejszy opór. No i to, co się dzieje na amerykańskim dolarze i na rentownościach, wypchnęło cenę złota nad poziom $2000 i w końcu mamy zamknięcie powyżej tej konsolidacji, która się tworzyła na naszych oczach od mniej więcej pół miesiąca. No i jest teraz szansa na ruch wzrostowy, jeżeli oczywiście amerykański dolar będzie tracił na wartości, a rentowności amerykańskich obligacji będą spadać. Jeszcze raz przypomnę, oznacza to, że amerykańskie obligacje stają się coraz mniej atrakcyjne, a rośnie atrakcyjność złota, dlatego też są to czynniki, które wypychają cenę złota tak wysoko. Złe wiadomości płyną z rynku miedzi. Jeżeli te minima, które są teraz bardzo blisko, zostałyby pokonane, to oczywiście miedź zacznie wspierać negatywne scenariusze dla indeksów giełdowych. Natomiast moim zdaniem największe zaskoczenie i to, co moim zdaniem powinno budzić obawy byków na rynkach papierów wartościowych, to zachowanie ceny ropy naftowej, która ewidentnie już zaczyna dyskontować spowolnienie gospodarcze w Stanach Zjednoczonych oraz oczywiście na całym świecie, być może nawet recesję, ponieważ już ewidentnie zamykamy tą lukę wzrostową sprzed miesiąca, oddalamy się od poziomu $75 i rynek zwiastuje i ma ochotę na kontynuację tendencji spadkowej. To jest bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, ale oczywiście zwiastuje także osłabienie globalnego popytu i dla krótkoterminowej perspektywy na indeksach giełdowych, w ogóle na rynkach ryzyka to jest zła wiadomość. Natomiast co jest także warte odnotowania, gracze, którzy zarządzają aktywami, oni zwiększają krótkie pozycje na cenie ropy naftowej i w takiej sytuacji jest to także czynnik, który zwiększa prawdopodobieństwo, że spadki na cenie ropy naftowej będą kontynuowane. I z ciekawostek także Bitcoin. Bitcoin jakby żył własnym życiem, ale udaje się nie doprowadzić do nawet testu ostatnich minimów, dlatego też jest jednak tutaj nadzieja na to, że będzie raczej tendencja wzrostowa kontynuowana niż spadkowa i bardzo wiele zależy od tego, czy rynek znowu wróci do tego wsparcia, czy też nie, który jest zaznaczony tutaj na wykresie, czyli do okolic $27 000. Z ciekawostek dzisiaj poznamy inflację z Turcji, zobaczymy jak bardzo ona
spada, czy kontynuuje tendencję spadkową. Będzie to także miało bardzo duży wpływ na ocenę perspektyw dla inflacji w innych rynkach, na innych rynkach emerging markets, więc także w Polsce, więc bądźmy bardzo wyczuleni na te dane, które poznamy dzisiaj o godzinie 9. I na koniec rzut oka na polskie aktywa, które oczywiście reagują, ale dzisiaj mamy święto, więc polskie instytucje finansowe powinny teoretycznie nie handlować. To, co się wydarzyło na eurodolarze, nie pozwoliło na większe osłabienie krajowej waluty i widać to na euro, jak i na amerykańskim dolarze. Natomiast fala zakupów dotknęła polskie obligacje i moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy łamać styczniowe minima na rentowności, a to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ rośnie także prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami następnej fali hossy na polskich papierach. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tego specjalnego materiału, do tych specjalnych materiałów, które są tam publikowane na dole w opisie i także w komentarzu dotyczącym tego, co się może wydarzyć wkrótce na Wall Street, czy Wall Street jest przygotowana na recesję i oczywiście do tego specjalnego kursu online dotyczącego jak inwestować na giełdzie. Zachęcam do tych materiałów, które są niezwykle pomocne, żeby zrozumieć to, co się dzieje teraz na rynkach finansowych. Przypominam, są podlinkowane tam na dole w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I życzę wszystkiego dobrego, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj w popołudniowym komentarzu poświęconym Fedowi. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.